Wydaje mi się, że uda mi się przeżyć to lato, ale oprócz wiatraka wspomagam się też innymi rzeczami. Tak wygląda na biurku. Tu jest przełącznik trybów pracy, 0 wyłączony, 1, 2, 3, 3 stopnie mocy, grzybek do obrotów. To jest ten pierwszy tryb, w sumie wystarczający. Drugi. I trzeci. I grzybek do obrotów. Nie wychodzę za bardzo z domu w ciągu dnia, kiedy jest taki maksymalny upał. Wychodzimy z żoną na spacer raczej koło 19-20 i bardzo dużo się nawadniamy przez cały dzień. Także to jest mega ważne. Oczywiście dom się nagrzewa, mury się nagrzewają i w ciągu dnia jest gorąco. Tym bardziej, że jeżeli coś robimy przy komputerach czy pracujemy przy biurku, mamy pozasłaniane rolety i zasłony. W tej chwili nie jesteśmy w stanie zrobić klimatyzacji. Postanowiliśmy chociaż kupić taki wiatrak, zwykły wentylator biurkowy. Zaraz Wam go pokażę. Uważam, że jako na wentylator, który kosztował około 270 czy 280 zł, to jest zrobiony porządnie. Ma dosyć mało elementów plastikowych, jest zrobiony z aluminium i działa bardzo fajnie. Uważam, że jest zrobiony dosyć solidnie. Denerwują mnie te białe, plastikowe wentylatory, które zaraz robią się żółte. Szukałem czegoś, co będzie właśnie w kolorze srebrnym, coś mocniejszego, coś trwalszego. Znalazłem ten wentylator w internecie Gützen Jensen, chyba tak to się czyta, Deskfan FN501 i mogę go polecić. No nie jest najtańszy, nie kosztuje tam właśnie prawie 300 zł, 270 czy 280. Ma 3 tryby pracy. Pierwszy jest moim zdaniem wystarczający, nawet w mocne upały daje radę, mocno wieje. Drugi i trzeci tryb są już, to już w całym pomieszczeniu 20-25 metrowym pokoju spokojnie da radę. Nawet przy trzecim trybie latem można siedzieć pod kołdrą. Kupuje się go w częściach, on jest rozłożony, trzeba go samemu złożyć. Także pokażę Wam tutaj później dalej, jak się go składa. Jest to dosyć proste. Użytkujemy już go jakiś miesiąc. Nie robiłem wcześniej testu, filmu z niego, bo chciałem sam sprawdzić, czy nam będzie odpowiadał, czy będzie działał, czy nie trzeba będzie go zwrócić i moim zdaniem to jest bardzo fajny wentylator w tej kategorii cenowej do 300 zł. Widziałem też wersje takie naziemne. Kiedyś przy takim naziemnym wentylatorze pracowałem na barze. To też bardzo mi pomagał podczas pracy nockami latem. I nie wiem, czy przypadkiem to nie był właśnie też tej firmy, Gützen Jensen. Oni w swojej ofercie też mają wentylatory stojące, chyba nawet na pilot. My wzięliśmy tą taką jedną z najprostszych wersji biurkową. Jest też opcja, żeby włączyć bądź wyłączyć obracanie się tego wentylatora. Jest dosyć solidne zabezpieczenie przed włożeniem tam, przed otwarciem tej siatki, klatki i przed zrobieniem sobie krzywdy. Są 3 zatrzaski, które solidnie blokują tą klatkę, a na samym dole mocuje się to na śrubkę, także nie ma możliwości przypadkowego otwarcia tego wentylatora i zrobienia sobie krzywdy. Moc maksymalna
tego wentylatora to jest 35 W. Średnica śmigieł 30 cm. Waży tam niespełna 3 kg. Idealne na biurko, ale też nie może stać tuż przy samej głowie, trochę dalej, bo jednak jest dosyć mocny. No i moim zdaniem ma jeden minus, jest troszkę za głośny. Jeżeli Wam takie rzeczy przeszkadzają, to przez kilka godzin takiego dmuchania to może przeszkadzać, ale z tego co widziałem i u mojego dziadka, i u rodziców, wszystkie są głośne wentylatory. Ten jest może trochę bardziej, odrobinkę, ale naprawdę jest mocny, duża moc jest tego wentylatora, także to jest spowodowane tym, że jest po prostu mocny. Mówiłem już, że jak się nastawi na trójkę, to trzeba siedzieć pod kołdrą. Naprawdę wieje mocno, naprawdę jest zimno.